W historii imperiów, które budowały swój porządek na mieczu i strachu, nic nie jest bardziej niebezpieczne niż upokorzenie człowieka, który nie ma już nic do stracenia. A co jeśli tym człowiekiem jest kobieta? Co jeśli jest matką? Co jeśli jest królową? Rok 60 naszej ery, prowincja Brytania. Nowy, dziki, niedawno podbity skrawek Imperium Rzymskiego. Z rzymskiego punktu widzenia to koniec znanego świata. Mglista, deszczowa wyspa zamieszkana przez porywczych barbarzyńców, rządzona żelazną ręką legionów. A jednak to właśnie stąd, z tego wilgotnego krańca imperium, nadeszła burza. Bunt tak gwałtowny, tak krwawy i tak totalny, że wstrząsnął posadami Rzymu i niemal zmusił cesarza Nerona do porzucenia całej prowincji. Na czele tej burzy nie stał król ani wódz. Stała kobieta, wysoka, o ognistych, długich włosach spływających na biodra, z głosem ochrypłym od gniewu i masywnym złotym naszyjnikiem na szyi. W oczach, które widziały najgorsze upokorzenie, jakiego może doznać człowiek. To jest historia Boudicki, królowej wojowniczki celtyckiego plemienia Icenów. Kobiety, która w akcie desperackiej zemsty zjednoczyła plemiona, spaliła 3 rzymskie miasta do gołej ziemi i dokonała rzezi dziesiątek tysięcy rzymskich obywateli. To nie jest opowieść o dyplomacji. To opowieść o furii. Nasza historia zaczyna się w połowie I wieku naszej ery. Od inwazji Rzymian na Brytanię w 43 roku wyspa jest w stanie nieustannego wrzenia. Rzymskie legiony brutalnie pacyfikują kolejne plemiona, zakładając forty i kolonie. Ale Rzym był sprytny. Nie wszędzie rządził siłą. W wielu regionach stosował sprawdzoną taktykę – dziel i rządź. Pozwalał lokalnym władcom zachować swoje trony i tytuły w zamian za absolutną lojalność i status klientów Rzymu. Ci królowie klienci byli buforem między rzymską administracją a zbuntowanymi plemionami. Jednym z takich królestw było terytorium Icenów, zamieszkujących region dzisiejszego Norfolku we wschodniej Anglii. Ich władcą był mąż naszej bohaterki, król Prasutagus. Prasutagus był człowiekiem pragmatycznym. Rozumiał potęgę Rzymu i wiedział, że otwarta walka oznacza samobójstwo. Przez całe swoje długie panowanie utrzymywał status sojusznika. Płacił podatki, wysyłał Rzymianom dary i prawdopodobnie czerpał zyski z handlu z imperium. Był bogaty, a jego królestwo cieszyło się względnym spokojem. U jego boku stała Boudicca. Nie wiemy o niej prawie nic z tego okresu. Była żoną, matką 2 córek. Prawdopodobnie, jak inne celtyckie kobiety z wyższych sfer, cieszyła się znacznie większą wolnością niż jej rzymskie odpowiedniczki. Celtowie byli znani z tego, że kobiety mogły posiadać majątek, dziedziczyć, a nawet walczyć. Ale na razie Boudicca żyła w cieniu męża, obserwując, jak rzymska pętla powoli zaciska się wokół jej ludu. Spokój był iluzją. Rzymski historyk Tacyt pisze, że pod koniec panowania Prasutagusa imperium zaczęło traktować królestwo Icenów bardziej jak zdobycz niż sojusznika. Rzymscy finansiści, w tym sam filozof Seneca, udzielali brytyjskim arystokratom gigantycznych pożyczek na lichwiarski procent. Były to pożyczki, których celowo nie dało się spłacić. Dług był narzędziem kontroli. Prasutagus starzał się. Wiedział, że jego śmierć stworzy próżnię. Nie miał syna, tylko 2 córki. Obawiał się, co Rzym zrobi z jego królestwem i jego rodziną po jego odejściu. Postanowił zagrać w ostatnią, desperacką grę polityczną. Sporządził testament. Był to dokument, który w jego mniemaniu miał być mistrzowskim posunięciem. W testamencie Prasutagus zapisał swoje królestwo i swój ogromny majątek na 2 równych współspadkobierców. Swoje 2 córki oraz cesarza Rzymu, Nerona. Logika była prosta. Czyniąc cesarza współwłaścicielem, kupował ochronę dla swojej rodziny. Liczył na to, że Neron, zadowolony z połowy królestwa, uszanuje drugą połowę i pozwoli jego córkom i żonie żyć w spokoju i bogactwie. To była katastrofalna pomyłka w ocenie przeciwnika. Około 60 roku naszej ery Prasutagus umiera. Wiadomość o jego śmierci dociera do rzymskiej administracji. Do stolicy Icenów nie przybywa jednak wdzięczny delegat cesarza, by objąć spadek. Przybywają żołnierze i poborcy podatkowi. Na ich czele stoi prokurator finansowy prowincji, Catus Decianus. Dla Catusa Decianusa testament Prasutagusa nie był umową, był kpiną. W rzymskim prawie królestwo klienta było darem od cesarza, a nie własnością, którą można przekazywać w spadku.
Co więcej, sam fakt, że Prasutagus śmiał uważać się za równego cesarzowi, traktując go jak zwykłego spadkobiercę, uznano za obrazę. Rzymska odpowiedź była brutalna i natychmiastowa. Prokurator Catus Decianus ogłosił, że całe królestwo Icenów wraz ze wszystkimi jego dobrami zostaje skonfiskowane przez Rzym. Cały dług, który zaciągnęli arystokraci, staje się natychmiast wymagalny. Zaczęło się plądrowanie. Rzymscy żołnierze wpadli do pałacu królewskiego i domów iceryjskich arystokratów. Zabierali wszystko: złoto, bydło, ziemię. Tych, którzy protestowali, traktowano jak niewolników. Wtedy właśnie dochodzi do tragedii, która staje się iskrą zapalną. Boudicca, teraz już nie królowa, ale bezsilna wdowa, zaprotestowała. Być może próbowała odwołać się do testamentu męża, do sojuszu, do godności. Rzymianie postanowili dać jej i całemu plemieniu lekcję. Lekcję o tym, kto jest panem, a kto sługą. Na oczach swojego ludu królowa Boudicca została przywiązana do pala i publicznie wychłostana. Biczowano ją jak zwykłą niewolnicę, ale to nie był koniec upokorzenia. Aby złamać dumę rodu, aby symbolicznie zniszczyć jego przyszłość, rzymscy żołnierze zgwałcili jej 2 nastoletnie córki. W ciągu jednego dnia Boudicca straciła męża, królestwo, majątek, godność, a jej córkom odebrano niewinność w najbardziej brutalny sposób. Rzym, w swojej arogancji, popełnił błąd, który będzie go kosztował dziesiątki tysięcy istnień. Myśleli, że złamali Icenów. Nie zdawali sobie sprawy, że właśnie stworzyli swojego najgorszego wroga. Gniew Boudicki był absolutny. Upokorzenie zamieniło się w furię, a żałoba w żądzę zemsty. Okazało się, że Rzymianie nie mogli wybrać gorszego momentu na tego typu prowokacje. Główny rzymski dowódca w Brytanii, gubernator Gaius Suetonius Paulinus, był daleko. Wraz z 2 najlepszymi legionami, 14 i 20, był zajęty pacyfikacją wyspy Mona, dzisiejszego Anglesey u wybrzeży Walii. Było to ostatnie sanktuarium druidów, kapłańskiej kasty Celtów, która podżegała do buntu. Suetoniusz, pragmatyczny i brutalny generał, postanowił wyciąć ten wrzód raz na zawsze. Brytania Wschodnia została praktycznie bez obrony. Boudicca zaczęła działać. W tajemnicy spotykała się ze starszyzną swojego plemienia. Jej słowa, pełne bólu i wściekłości, trafiały na podatny grunt. Icenowie mieli dość rzymskiej arogancji, ale sama Boudicca wiedziała, że Icenowie to za mało. Jej gniew rezonował w całej wschodniej Brytanii. Dołączyli do niej Trinovantes, potężne plemię z sąsiedztwa. Oni mieli własne powody do nienawiści. Ich stolicę Rzymianie zamienili w kolonie dla weteranów Camulodunum, dzisiejsze Colchester. Rzymscy weterani traktowali Trinowantów jak niewolników. Zabierali im ziemię i budowali na niej świątynię ku czci zmarłego cesarza Klaudiusza, człowieka, który ich podbił. Ta świątynia była dla nich symbolem upokorzenia. Do buntu przyłączyły się też inne, mniejsze plemiona. W krótkim czasie Boudicca stanęła na czele gigantycznej, choć chaotycznej armii. Historyk Cassius Dion, piszący wiele lat później, twierdził, że liczyła ona ponad 100 000 ludzi. Tacyt był bardziej powściągliwy. Niezależnie od liczb, była to największa siła, jaką Brytania kiedykolwiek zebrała przeciwko Rzymowi. Armia była gotowa. Potrzebowała tylko celu, a cel był oczywisty. Camulodunum. Colchester Cross, symbol rzymskiej arogancji. Miasto pełne weteranów, którzy odebrali ziemię Trinovantom. Miasto, w którym stała znienawidzona świątynia Klaudiusza. Co gorsza, Camulodunum było miastem otwartym. Weterani pewni siebie nie zadbali o budowę solidnych murów obronnych. Gdy wieści o zbierającej się armii dotarły do miasta, wybuchła panika. Rzymianie wysłali gorączkową prośbę o pomoc do prokuratora Catusa Decianusa, tego samego, który rozpoczął cały kryzys. Decianus, zdając sobie sprawę z tego, co nadciąga, wysłał im zaledwie 200 słabo uzbrojonych żołnierzy. Armia Boudicki spadła na miasto jak lawina. To nie była bitwa. To była rzeź. Celtowie wpadli do miasta, paląc wszystko na swojej drodze. Nie brali jeńców, zabijali każdego, kogo napotkali, mężczyzn, kobiety, dzieci. Tacyt opisuje sceny potwornego okrucieństwa. Była to zemsta ślepa i totalna. Ostatni obrońcy, głównie weterani i ci nieliczni żołnierze, schronili się w kamiennej świątyni Klaudiusza. Myśleli, że tam będą bezpieczni. Boudicca rozkazała otoczyć świątynię. Przez 2 dni powstańcy oblegali budynek.
W końcu wdarli się do środka i wymordowali wszystkich. Camulodunum zostało zrównane z ziemią. Spłonęło tak doszczętnie, że archeolodzy do dziś odnajdują grubą, czerwoną warstwę popiołu i spalenizny, znaną jako warstwa zniszczeń Boudicki. Wieść o upadku Camulodunum wstrząsnęła rzymską Brytanią. Namiestnik Suetoniusz Paulinus był wciąż daleko, w Walii. Ale najbliższy legion, 9 Hispana, stacjonujący w Lincoln, ruszył na odsiecz. Jego dowódca, Petyliusz Cerialis, prawdopodobnie nie docenił skali buntu. Myślał, że ma do czynienia z lokalną rewoltą. Armia Boudicki urządziła na niego zasadzkę. Celtowie zaatakowali maszerujący legion z zaskoczenia. Rzymska piechota została kompletnie rozbita. Tysiące legionistów zginęło. Jedynie dowódca, Cerialis, wraz z oddziałem kawalerii zdołał uciec z pola bitwy i schronić się w obozie. Cały 9 legion przestał istnieć jako sprawna jednostka bojowa. To było coś niesłychanego. Barbarzyńcy nie tylko spalili rzymską kolonię, ale właśnie anihilowali cały legion. W Londinium, finansowym sercu prowincji, prokurator Catus Decianus, człowiek, który zaczął to wszystko, zrozumiał, że nadchodzi jego koniec. W panice wsiadł na statek i uciekł do Galii, pozostawiając prowincję, za którą był odpowiedzialny, na pastwę losu. Wiadomość o masakrze 9 legionu w końcu dotarła do Suetoniusza Paulinusa. Generał zrozumiał powagę sytuacji. Natychmiast przerwał kampanię przeciwko druidom i zarządził forsowny marsz na ratunek. Wraz ze swoim najlepszym, 14 legionem ruszył na południe. Jego celem było Londinium. Dzisiejszy Londyn. W tamtym czasie Londinium nie było jeszcze stolicą. Było nowym, ale niezwykle prężnym i bogatym ośrodkiem handlowym. Było pełne kupców, bankierów, urzędników i ich rodzin. Było to miasto rzymskie z krwi i kości. I podobnie jak Camulodunum, nie miało murów obronnych. Suetoniusz dotarł do Londinium przed armią Boudicki. Dokonał szybkiej oceny sytuacji. Miał ze sobą tylko 1 legion. Armia powstańców liczyła dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy. Miasta nie dało się obronić. Podjął decyzję zimną, strategiczną i absolutnie brutalną. Rozkazał opuścić Londinium. Mieszkańcy błagali go, by został. Oferowali pieniądze, prosili o litość, ale Suetoniusz był niewzruszony. Wiedział, że próba obrony miasta skończy się utratą jego jedynego, elitarnego legionu. A bez tego legionu cała Brytania byłaby stracona. Pozwolił opuścić miasto tylko tym, którzy byli w stanie dotrzymać kroku jego legionistom w marszu. Starcy, kobiety, dzieci, chorzy, wszyscy zostali pozostawieni na pastwę losu. Armia Boudicki weszła do opuszczonego, ale wciąż pełnego ludzi miasta. I scenariusz z Camulodunum powtórzył się, ale na jeszcze większą skalę. To była orgia zniszczenia. Cassius Dion opisuje sceny, które mrożą krew w żyłach. Powstańcy nie tylko zabijali, torturowali. Rzymskie arystokratki były nabijane na pale. Miasto podpalono. Londinium płonęło przez wiele dni. Tysiące ludzi zginęło w płomieniach i od mieczy. Warstwa zniszczeń Boudicki w Londynie jest jeszcze grubsza i bardziej wyraźna niż w Colchester. Po Londinium armia Boudicki ruszyła na kolejny cel. Verulamium, dzisiejsze St. Albans, było to miasto brytyjskie, ale zamieszkane przez plemię, które przyjęło rzymskie zwyczaje i było lojalne wobec Rzymu. Dla Boudicki byli to zdrajcy. Verulamium również zostało spalone, a jego mieszkańcy wymordowani. W ciągu kilku tygodni Boudicka wymazała z mapy 3 najważniejsze rzymskie ośrodki w Brytanii. Zginęło według Tacyta 70 000 rzymskich obywateli i ich sojuszników. Wieści o tej katastrofie dotarły do Rzymu. Cesarz Neron był przerażony. Po raz pierwszy od czasów Hannibala barbarzyńska armia odnosiła takie sukcesy na terytorium imperium. Neron poważnie rozważał ewakuację legionów i całkowite porzucenie Brytanii, ale Suetoniusz Paulinus miał inne plany. Zagrożenie dla imperium było śmiertelne, ale Suetoniusz był weteranem. Wiedział, że czas działa na jego niekorzyść. Musiał wydać bitwę, zanim bunt rozleje się na całą wyspę. Połączył siły swojego 14 legionu z niedobitkami 20. 9 był zniszczony. 2 legion stacjonujący na południu odmówił marszu, jego dowódca stchórzył. Suetoniusz miał do dyspozycji około 10 000 żołnierzy. Armia Boudicki, pijana sukcesem i obładowana łupami, liczyła według rzymskich źródeł grubo ponad 100 000 wojowników. Stosunek sił był miażdżący.
Ale Swetoniusz nie zamierzał walczyć na zasadach Boudicki. Zamierzał walczyć na zasadach Rzymu. Sam wybrał pole bitwy. Miejsce, które znamy dziś tylko z opisów Tacyta, prawdopodobnie gdzieś w rejonie dzisiejszego Midlands, przy rzymskiej drodze Watling Street. Było to miejsce idealne dla rzymskiej taktyki. Wąska dolina lub wąwóz ze stromymi, zalesionymi zboczami po obu stronach. Z tyłu chronił ich gęsty las. Rzymscy legioniści ustawili się w ciasnym szyku, najeżonym włóczniami. Ich flanki były bezpieczne. Mogli walczyć tylko od frontu. Armia Boudicki nadciągnęła na równinę przed wąwozem. Byli pewni siebie. Było ich tak wielu, że przywieźli ze sobą swoje rodziny, żony i dzieci na tysiącach wozów, które ustawili z tyłu, by mogły oglądać ostateczne zwycięstwo nad Rzymem. Był to kolejny fatalny błąd. Obaj wodzowie wygłosili mowy do swoich wojsk. Tacyt wkłada w usta Boudicki słowa, które stały się jej legendą. Przejeżdżając rydwanem przed liniami wojsk ze swoimi córkami u boku, miała krzyczeć: nie walczę teraz o moje królestwo i bogactwa. Walczę jak zwykła kobieta o utraconą wolność, o moje wychłostane ciało, o zhańbioną niewinność moich córek. Rzymska chciwość nie oszczędzi nawet naszych ciał, ale bogowie są po naszej stronie. Jeden legion, który śmiał nam się przeciwstawić, zginął. Reszta ukrywa się w obozach lub myśli o ucieczce. Nie wytrzymają nawet szczęku i krzyku tylu tysięcy. W tej bitwie musimy zwyciężyć lub zginąć. Taki jest mój kobiety los. Mężczyźni niech żyją, jeśli chcą, jako niewolnicy. Swetoniusz był bardziej lakoniczny. Przypomniał swoim 10 000 weteranów, że to oni są profesjonalistami. Mówił: zignorujcie wrzaski tych barbarzyńców. Jest wśród nich więcej kobiet niż wojowników. Zaufajcie swojej stali. Najpierw rzućcie oszczepy, potem tnijcie tarczami i mieczami. Pamiętajcie o dyscyplinie. Zwycięstwo jest nasze. Bitwa się rozpoczęła. Tysiące Celtów z dzikim okrzykiem ruszyło do ataku na wąską gardziel doliny. Rzymianie czekali, nieruchomo. Gdy Brytowie znaleźli się w zasięgu, Swetoniusz wydał rozkaz. Na atakujących spadł grad oszczepów, słynnych rzymskich pila. Ciężkie oszczepy przebijały tarcze i pancerze. Łamały impet pierwszej fali. Zanim Celtowie zdążyli się przegrupować, Swetoniusz dał kolejny rozkaz. Rzymska piechota, w idealnie zwartym szyku, jak jeden stalowy jeż, ruszyła naprzód. Nie biegli, szli, krok za krokiem zasłonięci wielkimi tarczami, metodycznie dźgając krótkimi mieczami gladiusami. Dla Brytów, walczących w luźnym szyku, polegających na indywidualnej odwadze, było to zderzenie ze ścianą. W wąskiej dolinie ich przewaga liczebna przestała mieć znaczenie. Tylko pierwsi mogli walczyć, napierani przez tysiące z tyłu. Zrobił się potworny tłok. Nie mieli miejsca, by używać swoich długich mieczy. Rzymianie, osłonięci tarczami, zadawali ciosy z dołu, celując w brzuchy i nogi. To, co zaczęło się jako bitwa, szybko zamieniło się w jednostronną rzeź. Brytowie wpadli w panikę. Próbowali uciekać, ale nie mogli. Drogę odwrotu blokowały ich własne wozy. Tysiące wozów z ich żonami i dziećmi, które przyjechały oglądać zwycięstwo. Rzymscy legioniści, widząc to, wpadli w szał zabijania. Nie okazywali litości. Tacyt pisze, że zabijali wszystkich. Wojowników, starców, kobiety, dzieci, a nawet zwierzęta pociągowe. Równina spłynęła krwią. Do wieczora 80 000 Brytów leżało martwych. Rzymianie stracili 400 ludzi. Klęska Boudicki była totalna. Boudicka przeżyła bitwę. Zdołała uciec z pola walki, ale wiedziała, że wszystko stracone. Jej armia przestała istnieć. Jej lud został zdziesiątkowany. Jej zemsta obróciła się w pył. Nie dała Rzymianom satysfakcji z pojmania jej. Według Tacyta, najbardziej wiarygodnego źródła, królowa Boudicka popełniła samobójstwo, zażywając truciznę. Wolała umrzeć jako wolna kobieta, niż zostać zakutą w łańcuchy i prowadzona w triumfalnym pochodzie ulicami Rzymu. Po bitwie Swetoniusz Paulinus rozpętał w Brytanii piekło. W akcie zemsty jego legiony przeszły przez ziemię zbuntowanych plemion, paląc, mordując i niszcząc wszystko. Nastał głód, ponieważ Icenowie, idąc na wojnę, nie zadbali o zbiory. Paradoksalnie ta brutalność Swetoniusza uratowała Brytanię, ale nie w sposób, jakiego by się spodziewał. Cesarz Neron, słysząc o skali zniszczeń, zrozumiał, że polityka terroru Swetoniusza i chciwość Catusa Decianusa były przyczyną problemu, a nie jego rozwiązaniem. Jeśli Rzym chciał utrzymać Brytanię, musiał zmienić taktykę.
Zarówno Swetoniusz, jak i Catus zostali odwołani ze stanowisk. Neron przysłał nowego gubernatora, bardziej wyważonego, który rozpoczął politykę romanizacji, powolnej integracji, budowania miast, dróg i oferowania Brytom rzymskiego obywatelstwa. Boudica przegrała bitwę i wojnę. Straciła królestwo i życie. Ale jej bunt był punktem zwrotnym. Zmusiła Rzym do zmiany. Jej dziedzictwo przetrwało tysiąclecia. W epoce wiktoriańskiej stała się symbolem brytyjskiej dumy i walki o wolność. Co jest ironią, biorąc pod uwagę, że walczyła przeciwko imperium, a Brytyjczycy właśnie budowali własne. Dziś jej monumentalny pomnik stoi w Londynie, tuż obok parlamentu, nad rzeką Tamizą. Boudica w swoim rydwanie bojowym z córkami u boku pędzi na wieczną wojnę. Stoi na straży miasta, które kiedyś w akcie furii spaliła do gołej ziemi. To jest właśnie potęga legendy. Dziękujemy za obejrzenie naszego dokumentu. Historia Boudicki pokazuje, jak cienka jest granica między cywilizacją a barbarzyństwem i jak straszliwa potrafi być siła człowieka, któremu odebrano wszystko. Co myślicie o jej działaniach? Czy była bohaterką walczącą o wolność, czy terrorystką opętaną żądzą zemsty? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie poznać więcej historii potężnych kobiet, które rzuciły wyzwanie swojemu światu, zasubskrybujcie kanał Władczynie. Prawda ukryta jest w cieniu dziejów. Do zobaczenia.